Co czujesz, gdy słyszysz o tym, że Bóg na ciebie patrzy zawsze? Lęk, napięcie, czy może radość, pokój i takie poczucie bezpieczeństwa? A może jeszcze inaczej, może myślisz sobie, co ta siostra w ogóle mówi, jaki Bóg, jakie patrzy. Bóg, jeżeli w ogóle istnieje, to na pewno nie patrzy na mnie, to znaczy nie interesuje się mną. Moje życie mi ewidentnie pokazuje, że On się mną nie interesuje. Czy aby na pewno? Zapraszam Cię do posłuchania fragmentu 2. odcinka podcastu Zbliżenia. Niedawno wróciłam ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkałam przez prawie 6 lat w naszym klasztorze w Waszyngtonie. Kilkakrotnie podczas tego pobytu jeździłam z moimi siostrami na takie parodniowe spotkania młodych. Duże, na tysiące młodych ludzi spotkania. Nazywają się Seek Conference. One odbywają się zawsze pod koniec roku albo na początku roku w jednym z dużych miast amerykańskich, co roku w innym. O ile dobrze pamiętam, historia, którą chcę Wam opowiedzieć, wydarzyła się w San Antonio. Na te spotkania są zapraszani reprezentanci wielu zgromadzeń zakonnych. Jest tam też taki wydzielany specjalny obszar dla nich, gdzie te różne zgromadzenia mają swoje, można powiedzieć, stanowiska. I w przerwach pomiędzy głównym programem, pomiędzy tymi dużymi spotkaniami w dużych halach, gdzie są wspólne modlitwy, konferencje, koncerty, w tych przerwach młodzi przychodzą właśnie też do tego obszaru, tych stanowisk, różnych zgromadzeń, gdzie są i siostry, i bracia, księża, zwyczajnie, żeby z nimi porozmawiać, a może żeby się dowiedzieć czegoś o tym zgromadzeniu, o jego misji albo pomodlić się razem. Często te stanowiska są bardzo charakterystycznie udekorowane, tak aby pokazać specyfikę danej rodziny zakonnej. Nasze było z taką dużą ścianką, z takim banerem, na którym wydrukowany był oczywiście obraz Jezusa Miłosiernego, a konkretnie Jego zbliżenie, takie popiersie, a więc sama twarz Jezusa miała wysokość około 1,5 metra. To było naprawdę potężne oddziaływanie Jego spojrzenia, które przyciągało wielu. I pamiętam, jak któregoś dnia podeszła do mnie pewna dziewczyna z zapytaniem, dlaczego spojrzenie Jezusa jest takie smutne. I ja byłam zszokowana, dlatego że nigdy wcześniej tak o tym spojrzeniu z obrazu nie myślałam, nigdy nie widziałam smutku w Jego oczach. I gdy chwilkę rozmawiałyśmy, ja zobaczyłam, że ona jest smutna. Więc w Jezusie zobaczyła swój smutek, w Jego spojrzeniu zobaczyła swój smutek. I z jednej strony można powiedzieć, o, to takie psychologiczne zjawisko, ona projektuje na kogoś innego, to nie Jezus jest smutny, to ona jest smutna. Ale ja tak chciałam podejść do tego w sposób duchowy i naprawdę zobaczyć, że Jezus po prostu z nią współodczuwa. Jak ona się smuci, on się smuci razem z nią. Ale co było piękne, że ten smutek w Jego spojrzeniu, który ona widziała, nie zniechęcił ją, bo przyszła do nas następnego dnia. I następnego. Przychodziła o 15:00, kiedy modliliśmy się w godzinie śmierci Jezusa. Ja już nie pamiętam, czy ja ją zaprosiłam, i chyba nawet nie, że ona sama gdzieś zobaczyła, że mieliśmy takie zaproszenie wystawione, że przyjdźcie pomodlić się z nami o 15:00, a więc przychodziła. Stanąć pod Jego krzyżem i pod tym obrazem i modlić się z siostrami i w gronie młodych ludzi, którzy przychodzili codziennie do nas. I ostatniego dnia, kiedy przyszła, ja ją ledwo poznałam, bo ona była tak uśmiechnięta i promieniująca. Nie ta osoba, nie ta sama osoba. I tak sobie pomyślałam, że ja jestem świadkiem takiego pięknego procesu przemienienia. Że ten obraz Jezusa Miłosiernego i przestrzeń modlitwy stały się dla niej prawdziwym miejscem spotkania z prawdziwym, realnym, żywym Bogiem. Jezus spotykał ją tam, gdzie była, w jej smutku i przeszedł z nią przez tą dolinę łez.
a ona spotykała Go codziennie w godzinie miłosierdzia, w godzinie Jego śmierci i była z Nim w Jego cierpieniu, w Jego opuszczeniu. I może tam właśnie też się spotkali. Tam zobaczyła, że są podobni. On w Jego cierpieniu, ona w swoim cierpieniu. I podczas tych spotkań On mógł ją przemieniać. A wszystko zaczęło się od spojrzenia. Pozwolić Jezusowi na siebie popatrzeć. Spędzać czas pod Jego spojrzeniem. Jak ja o tym mówię, myślę, to brzmi tak romantycznie, ale pewnie czasem będzie się to wiązać z jakimś napięciem. Mam też inne doświadczenia spotkań, tym razem już w Polsce, gdy czasami mówiąc do jakiejś grupy osób, wspominałam o tym, że Jezus zawsze jest z nami, że Jego spojrzenie jest zawsze na nas skupione. Tak przy okazji, zauważyliście może, że właśnie tu u nas w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, jak wejdziecie do kaplicy z tym cudownym obrazem Jezusa, zobaczycie, że w którejkolwiek części kaplicy jesteście, On zawsze patrzy na was. To jest taki mały myk, ale cudny. Ja to strasznie lubię, że On mnie zawsze widzi, że On zawsze patrzy się na mnie. Że zawsze mogę wejść w tę relację, że ja wiem, że On mnie zawsze zauważy w najciemniejszym kąciku tej kaplicy. No ale właśnie, nie każde spotkanie z Jego spojrzeniem będzie takim szczęśliwym. Niektórzy, słysząc o tym, że Jezus zawsze na nich patrzy, spuszczają oczy. I ja tego doświadczałam, mówiąc o tym grupom ludzi, bez względu na wiek. Niektórzy nie mogli wytrzymać napięcia, gdy mówiłam o tym, że Jezus na nas zawsze patrzy, że On z nami zawsze jest. Przypomina mi się teraz Jan Paweł II i jego tryptyk rzymski, genialny tryptyk rzymski. I ta moja ulubiona wersja wyśpiewana przez Stanisława Sojkę, kiedy pojawiają się te słowa, często powtarzane: omnia nuda et aperta sunt ante oculis eius, co znaczy wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Jego. Albo w innym tłumaczeniu, że wszystko jest nagie i otwarte dla Jego oczu. To jest nawiązanie do listu świętego Pawła do Hebrajczyków, gdzie pisze on: nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. I chyba ta część jest tą stresującą, że niektórzy nie mogą wytrzymać tego napięcia, bo czują się winni, bo czują się może osądzani, oceniani, sprawdzani, że to nie jest spojrzenie miłości, tylko to jest spojrzenie policjanta, sędziego, nauczyciela, rodzica, który jest wiecznie krytyczny i wymagający. No ale właśnie, to jest ważne pytanie, czy należy się bać spojrzenia Boga, który wszystko widzi i przed którym wszystko jest odsłonięte? I zobaczcie, te tajemnice, które przeżywamy w liturgii Kościoła najbardziej świątecznie, czyli Boże Narodzenie i Wielkanoc, to są te najbardziej wymowne momenty z życia Jezusa, które mają być dla nas tą najmocniejszą odpowiedzią, jak się czuć pod Jego spojrzeniem, jak się czuć pod spojrzeniem dziecka, które rodzi się w grocie, w stajni, wśród zwierząt, a przecież jest odwiecznym, wszechmogącym Bogiem, który stworzył wszechświat. I ten sam Bóg pozwala się przybić do krzyża, umiera pomiędzy największymi przestępcami i patrzy się na nas. Czy bać się tego spojrzenia kogoś, kto robi wszystko, by nas uratować przed wieczną rozpaczą, przed piekłem, ale i po to, by nas po prostu przekonać o swojej wielkiej miłości, żebyśmy się Go nie bali, żebyśmy mieli odwagę zbliżać się do Niego. Jak ci wszyscy celnicy i grzesznicy z mojego ulubionego zdania z Ewangelii Łukaszowej, które cytowałam wam w poprzednim odcinku.
Wszyscy zbliżali się do Niego, a więc się Go nie bali. Jezus żalił się siostrze Faustynie niejednokrotnie, mówiąc o tym, że ludzie Mu nie ufają, że nie ufają Jego dobroci, że właśnie boją się Go. Powiedział kiedyś: jeżeli nie przekonała was o mojej miłości, śmierć moja, to cóż was przekona? Daj się wciągnąć w tą duchową podróż, w tą przestrzeń poznawania siebie nawzajem, bo poznając Jezusa bliżej, poznajesz też lepiej samego siebie. Ten fragment dał ci taki przedsmak całości, a całości możesz wysłuchać klikając gdzieś w to okienko. Zapraszam w każde niedzielne wieczory do naszej przestrzeni blisko Rachamim. Spędzaj z nami Adwent, a po Adwencie szykuj dzienniczek, bo zaczynamy nową serię. Z Bogiem.